It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears, a warm Hej, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale, to już będzie drugi, a dzisiaj jedziemy, słuchajcie, do fryzjera, zmieniam włosy, muszę podciąć je troszeczkę, bo już urosły, już się tak ładnie nie układają, często się jakoś tak brzydko odginają, więc czas, żeby je troszeczkę podciąć. Nie będzie to duża zmiana, więc nie zauważycie jakiejś dużej różnicy, ale dla mnie to jest ważne, żeby te końcówki jednak podcinać, a zostawiam długie, krótkie włosy, tak jak zawsze. Jedziemy do tego samego fryzjera. Bardzo ją polubiłam, dlatego że bardzo fajnie mi podcina te włosy równo, co jest bardzo ważne. Jak się znajdzie dobrego fryzjera, to trzeba z niego korzystać. Nie jest to mój najlepszy fryzjer, ale i tak dobrze jest. Później pokażę wam moją stylizację, bo naprawdę fajnie wygląda. Teraz mam spięte włosy, później będą króciutkie, więc będę mogła nosić je rozpięte. Dobra, rozpuszczone. Dobra, lecimy. Jak wam się podoba moja nowa fryzura? Jest leciutko krótsza niż była, ale bardzo ładnie ścięte, wyrównane. Pani się postarała, żeby właśnie było fajnie i równo. Jesteśmy teraz na lunchu, będziemy jeść, ja będę jadła galbitang. I nie wiem, co mój mąż zamówił, mieliśmy coś małego zjeść, a widzę tutaj pełno jedzenia. Właśnie tak to jest, kiedy się zamawia jakieś jedzenie i zamiast coś w Korei zamówić malutkiego, to wychodzi zawsze ogrom tego jedzenia, bo jest dużo banczanów, jest dużo jakichś dodatkowych rzeczy, więc z restauracji głodnym nie wyjdziecie. Tak właśnie bywa. Candy cane and mistletoe. Can I please get an espresso? Skończyliśmy jeść, było naprawdę dużo. Jeszcze do tego doszły zupy, ale już wam ich nie pokazywałam. Mój mąż jest full, a mu wspominałam o tym, żebyśmy dzisiaj za dużo nie zjedli, bo mieliśmy jechać dzisiaj na zakupy tygodniowe do Home Plus, a tam zawsze jemy dinner, taki obiad o kolację. No i chyba dzisiaj już w końcu nie zjemy, tylko ciekawie jak wytłumaczymy naszemu synowi, bo on bardzo lubi tam jadać w tej restauracji, do której byśmy mieli pojechać. No i niestety pewnie nie damy rady. Mój mąż nawet mówi, że chyba jutro obiadu niczego nie będzie jadł. Tak się najadł i słuchajcie, za to wszystko zapłaciliśmy 41 600, czyli to wychodzi około 100 zł, więc... No, powiem wam szczerze, jeżeli ktoś się pytał, czy jedzenie w Korei jest tanie, to daję wam znać, że naprawdę można się najeść na spokojnie. Moim zdaniem to, co dzisiaj było zaserwowane, starczyłoby dla 5 osób na spokojnie. A widzicie, a mówiłam mojemu mężowi, żeby nie robił tego znowu, żeby nie zamawiał za dużo. I jak zawsze, no, teraz jedziemy do domu. W ogóle dzisiaj się spotykamy z Polką i jej mężem. Nie wiem, czy będę mogła coś nagrać, ale to będzie niedługo niespodzianka. Nie będę mogła wam o tym powiedzieć, bo to będzie część naszego życia przez jakieś 2 tygodnie, ale czy będę wam mogła to pokazać, to już zależy od decyzji nowej koleżanki, która mieszka tu w Korei. Zapomniałam wam pokazać na zewnątrz moją stylizację na dzisiaj. Dzisiaj troszkę tak prawie elegancko. I zacznijmy od torebki, to już ją znacie. Wczoraj ją widzieliście. Wczoraj ją przedstawiałam, jeżeli oglądaliście wczorajszego vlogmasa. I mamy tutaj kolejne akcesorium, czyli łańcuszek, raczej korale, stare chyba nawet od mojej babci świętej pamięci. Do tego mamy sweterek różowy, także go bardzo lubię, ale już czuję, że on jest taki bardzo mocno rozciągnięty, więc pewnie ten sezon to będzie jego ostatni sezon. No niestety,
choć kolor mi się podoba, całkiem fajnie wygląda. Mamy też tutaj spódniczkę. Spódniczka, słuchajcie, jest wełniana, więc daje ciepło, chociaż odrobinę gryzie, jak się źle usiądzie. O, bo ma podszewkę, ale ta podszewka czasami się podciąga do góry i wtedy troszeczkę może gryźć. Tak, dzisiaj mam jeszcze gołe nogi, bo mamy 20 stopni, więc w sam raz na taką pogodę myślę, że można wytrzymać, tym bardziej, że góra jest ciepła, do tego busty, kozaki, których wcześniej nie mogłam się zmieścić, a w końcu teraz mogę się dopinać i jeszcze troszkę tam miejsca jest. Mój płaszcz, kojarzycie, też był wczoraj, więc nie będę o nim za dużo mówiła. Tręczyk w kolorze takiego zielonego, wojskowego klimatu. Dajcie znać, co myślicie o mojej dzisiejszej stylizacji i o moich włosach. Właśnie, podobają wam się? Wiem, że niektórzy nie są fanami krótkich włosów, ale ja chyba się w nich najlepiej czuję. Najlepiej wydaje mi się, że w nich wyglądam. Dobra, my się przygotowujemy do przyjścia gości, więc zbieram się, bo jestem w butach w ogóle w mieszkaniu, a czego nie wolno w Korei robić, czyli chodzić w butach po mieszkaniu. With the heat in mid-July, I was driving outside. Już wróciliśmy ze spotkania, ale chciałam wam coś pokazać, bo mam w zamiarze zrobić sobie herbatę i jest taka jedyna rzecz, że jak się wychodzi z domu, to mamy taki specjalny przycisk, który wam za chwilę pokażę, ale on powoduje to, że nasz gaz się wyłącza, czyli tak jak tutaj macie specjalną rurę z gazem, to po wyjściu ona się wyłącza tak, że nie możemy włączyć gazu. To jest takie specjalne zabezpieczenie na to, żeby nasz dom się nie spalił albo ten gaz nie wybuchł. To właśnie chodzi o to, żeby nie spowodować wypadku. To musimy tu podejść, odblokować, czyli pociągnąć do przodu i otworzyć do góry, dzięki czemu jest open. Night came cold. Everybody was asking why it ain't Christmas time, but when it hits you, well, you know. Ja będę robiła sobie herbatę, bo chłopaki sobie oglądają telewizję, Rio. Oglądamy wszystkie stare filmy, dlatego że niestety na czym? Na Netflixie i na Disneyu nic nowego nie wchodzi, większość już obejrzeliśmy, dlatego oglądamy takie stare szlagiery. Ja już widziałam dawno temu Rio, ale mój mąż za to nie. Też nastawiłam już mój zakwas, który sobie ładnie bąbelkuję, bo jutro będę piekła kolejny chleb, dlatego że już całe zjedliśmy. I muszę zacząć też montować filmy, żeby się wyrobić z vlogmasami wszystkimi. December rolled around, the snow was falling down. Everything decked in red and green. Then Santa decided to give me a ring. Muszę się z wami podzielić tą informacją. Wiem, że jest to rzecz naturalna i pewnie już po tytule wiecie, o co mi chodzi, ale tak pomyślałam, że muszę ten temat poruszyć, bo on jest bardzo specyficzny tutaj w Korei, jak mogliście pewnie słyszeć, bo myślę, że nie tylko ja na ten temat się wypowiadam. Może kiedyś się tam wypowiadałam, ale pewnie nie jedna osoba, która kiedyś mieszkała w Korei, właśnie mówiła na ten temat, a chodzi oczywiście o bąki, pierdy i tym podobnego. Słuchajcie, czemu to poruszam? Dlatego, że jak byliśmy w restauracji i sobie siedzimy, czekamy na naszą kolej, bo ta restauracja jest w miarę popularna, sporo osób jest chętnych, żeby z tej restauracji skorzystać, to słuchajcie, pan wychodząc z restauracji, w miejscu tym, tam miałam w filmiku, jak siedzieliśmy na tych ławeczkach, jak się wychodzi, to jest taki ala przedsionek, to pan wychodząc po prostu podziękował nam wszystkim, nie tylko mi, bo nie tylko ja tam siedziałam, mój mąż na szczęście poszedł do toalety, więc miał tyle szczęścia, to słuchajcie, nas uraczył swoim zapachem z pośladków.
I niestety często możecie się z tym spotkać tutaj w Korei, że najczęściej oczywiście starsi panowie, najczęściej panowie mi się zdarza, nie wiem dlaczego, to panowie są tacy bezwstydni. Kobiety już mniej, miałam mniej takich sytuacji, ale panowie nie omieszkają po prostu bez patrzenia, czy ktoś za nimi idzie, czy ktoś siedzi w tym miejscu, to po prostu nie omieszkają dać sygnał, że dziękuję za towarzystwo. Żeby tak miło powiedzieć, kiedyś szłam sobie chodnikiem i po prostu z przodu pan zaczął wydawać dźwięki. Jedna z takich rzeczy, którą się nauczyłam dzięki temu, to omijam panów i nigdy za nimi nie idę, jak tylko mam taką okazję i wam także polecam, jak będziecie w Korei, to omijajcie panów starszych najczęściej, to oni po prostu nie omieszkają was uraczyć dźwiękami, ale także zapachami. Jest to taka wstydliwa trochę rzecz, ale no nie da się do tego przyzwyczaić. Nie. Mieszkam tu 3 lata i nie wyobrażam sobie, żebym mogła do tego się przyzwyczaić, więc uważajcie. I teraz czas na pytania. I jako że Vlogmas numer 1 dopiero wyszedł, jeszcze nie ma wyklarowanych pytań, więc postanowiłam, że odpowiem z niedzielnego filmu. A jest bardzo ciekawe pytanie, bo będzie to pytanie na temat, dlaczego Koreańczycy siedzą na podłodze. Jest to bardzo ciekawe. To jest w związku z kawiarnią, w której byłam, gdzie siedzieliśmy na podłodze i byliśmy okryci takim kocykiem i wszystko odbywało się właśnie z poziomu podłogi. Ogólnie, po pierwsze, w Korei jest ondol. Ondol to jest koreański system ogrzewania, który był popularny w Hanokach. Raczej z tego okresu, kiedy Hanoki powstawały, to także powstało ogrzewanie ondol, które jest ogrzewaniem podłogowym. Jest to taki pierwowzór teraz ogrzewania, które w Korei jest instalowane w prawie każdych mieszkaniach. Nie wszystkich, bo niektóre takie mniejsze mieszkania, na przykład ofistele, nie wszystkie mają ondol i dlatego są te mieszkania ogrzewane za pomocą czego? Air conditioner, czyli klimatyzacji. Klimatyzacja także może mieć ciepłe powietrze i dlatego też z jednym powodów, dlaczego Koreańczycy ogólnie decydują się na siedzenie na podłodze, dlatego, że od podłogi idzie ciepło. Śpimy na podłodze, siedzimy na podłodze. Tak było kiedyś i niektóre mieszkania, niektóre domy nadal funkcjonują w taki sposób, że śpimy na takich specjalnych materacach i także siedzimy na podłodze. I plus czasami, jak są duże spotkania, nie ma tyle krzeseł, to są specjalne ustawiane takie niskie stoliczki, gdzie można usiąść całą rodziną i jeść. To jest także drugi powód, dlatego że czujemy bliskość. Kiedy siedzimy wszyscy koło siebie na takiej podłodze, to po prostu rodzinnie możemy rozmawiać z poziomu podłogi ze wszystkimi bez problemu. Drugie jest jednak to bliżej. Nie ogranicza nas żadne krzesło, nie ogranicza nas żadna taka większa przestrzeń, dzięki czemu wszystko odbywa się tak w bardzo przyjaznym, rodzinnej atmosferze. Siedzenie na podłodze też kojarzy się właśnie z pokorą, skromnością i takim szacunkiem do drugiej osoby. Dlatego też w tradycyjnych ceremoniach, w starszych domach, w starszych takich społecznościach nadal Koreańczycy decydują się na jedzenie na podłodze. Ale właśnie w takich restauracjach często właśnie tradycyjnych, ale nie tylko, są miejsca
oddzielone, specjalne na siedzenie na podłodze. Często jest to oddzielone na przykład takimi specjalnymi przesuwanymi drzwiami, albo ta podłoga jest podwyższona. Ja już byłam w takich paru restauracjach, gdzie właśnie musieliśmy ściągnąć, wtedy ściągamy buty i wchodzimy na podest, albo siedzimy w specjalnym, zamkniętym pokoju. I największą grupą, która decyduje się na siedzenie na podłodze, oczywiście mówimy tutaj o starszej grupie społeczeństwa koreańskiego, to oczywiście jest spowodowane wszystkimi tymi podpunktami, które ja wcześniej powiedziałam, ale także z przyzwyczajenia, właśnie z tego, że już na przykład siedzenie na zwykłym krześle może im powodować dyskomfort. Jeszcze taka ciekawostka, często w Korei, na przykład w kawiarniach, jeżeli nie ma miejsc siedzących na podłodze, to możecie na przykład zobaczyć Koreańczyków, którzy na zwykłym siedzeniu siedzą po turecku, ściągają sobie buty na skarpetkach, na gołych stopach i siedzą po turecku na krześle takim zwykłym, normalnym. To jest taka ciekawostka, ale można to zobaczyć bardzo często tutaj w Korei. Najczęściej latem, ale zimą też nie omieszkają wam ściągnąć skarpetki. Co jest trochę tak... Dla mnie jako Europejczyka jest to trochę dziwne, ale kto jak to, każdy lubi to, co lubi, każdy jest przyzwyczajony do czegoś innego. Dobrze, mam nadzieję, że te ciekawostki wam się spodobały. Mi było bardzo miło wam o nich powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, czy je słyszeliście. Zapraszam was do zadawania kolejnych pytań i ja będę w kolejnym vlogu odpowiadać na pytania. Dziękuję wam bardzo. Będziemy się widzieć w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa!